o czym bardzo mało osób w Zielonej Górze wie, że działał taki obóz koncentracyjny, że tak naprawdę po drugiej stronie ulicy Wrocławskiej też były budynki Deutsche Wollenwaren Manufaktur i właśnie tam były przytrzymywane te więźniarki przymusowe. To były głównie Żydówki z Polski i z Węgier. Kiedy mieszkałam w Zielonej Górze, w przestrzeni nie znalazłam ani nawet skrawka informacji na ten temat. Dlaczego tak tragiczny temat najdłuższego marszu w historii II wojny światowej nie jest w ogóle w żaden sposób poruszany? Polskie Radio Zachód prezentuje Najdłuższy marsz. No jest to miasto na historycznym Dolnym Śląsku, bo musimy pamiętać o tym, że Zielona Góra jest dolnośląskim miastem. Myślę, że zielonogórzanie raczej z ufnością patrzyli w przyszłość i byli przekonani, że żyją w dobrym miejscu na ziemi. W Deutsche Wollenwaren Manufaktur, jednej z większych wtedy fabryk włókienniczych w Europie, było bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników. Skoro to była fabryka sukiennicza, no to szyto przede wszystkim mundury dla żołnierzy, ale i spadochrony, koce, namioty, wszystko to, co było po prostu potrzebne w okopach. Ta produkcja, która miała mieć charakter masowy, wymagała większej ilości rąk do pracy. No i sięgnięto w sposób naturalny po taki rezerwuar, jakim byli Żydzi. I od 1942 roku zaczynają się pojawiać w Zielonej Górze Żydzi. Przede wszystkim w Deutsche Wollenwaren Manufaktur, ale nie tylko. No i tu przede wszystkim brano kobiety, które mieszkały wcześniej w Sosnowcu, w Będzinie, w Chrzanowie, czyli Zagłębie Dąbrowskie. No i w kolejnych falach przystosowano stare budynki przy ówczesnej Breslauer Straße 33, czyli przy Wrocławskiej 33. No i to był taki główny obóz, taki Stammlager, obóz macierzysty dla tych więźniarek, które tam się po prostu pojawiały. Tych kobiet było tam około 1000. Specjalnie te budynki pofabryczne przystosowano po prostu na takie obozowe baraki i one się mieściły mniej więcej tam, gdzie dzisiaj są te sklepy po drugiej stronie Polskiej Wełny. Właśnie wielu zielonogórzan nie wie, że one nocowały tam, gdzie kiedyś była hala ludowa, mniej więcej w tej okolicy, gdzie dzisiaj jest market, a do pracy przymusowej szły codziennie na drugą stronę ulicy. No i tam po kilkanaście godzin dziennie pracowały. O Grünbergu myślę z wielkim smutkiem. Okrucieństwo rozgrywało się w pięknej scenerii. Łagodne, pokryte winnicami wzgórza na tle szafirowego nieba zdawały się z nas kpić. Obóz przy tkalni zbudowano przed wojną. Przez szklany dach świeciło słońce. Obóz był nowoczesny, zadbany, czysty, ale pełen cierpienia. Praca była podzielona na 3 zmiany. Codziennie po 7 kobiet było prowadzonych do konkretnej maszyny. Zaczynały te, które pracowały w przędzalni, to były najgłośniejsze maszyny, więc te, które też najmocniej pyliły, te, które najsilniej zagrażały też ich zdrowiu. Każda z tych 7 była pilnowana przez 1 lub 2 SS-manki, w zależności od tego, w jakim pomieszczeniu się znajdowały. Natomiast przy samej maszynie stały wyłącznie więźniarki, a SS-manki, które je pilnowały, stały jakby po drugiej stronie samej hali, by one same nie narażały się na utratę zdrowia. Na całej zmianie było zawsze 25 SS-manek. 26 była ta, która była dowódcą wszystkich. Ona miała rozstrzygać wszelkiego rodzaju spory, niesnastki, spóźnienia, bądź też właściwe lub niewłaściwe karanie więźniów. Za każdym razem uważała, że jest to właściwe, nawet nie odwracając głowy. Często też było tak, że transporty, które przybywały z materiałami, przybywały nieregularnie, więc przychodził taki moment, w którym trzeba było zintensyfikować tę pracę. No i wtedy były zmiany 16-godzinne, czasami nawet 22-godzinne, ze względu na to, że w tym momencie trzeba było wykonać jakieś konkretne czynności. Można sobie wyobrazić, jak wyglądała praca w zakładach włókienniczych. Trudno było dostrzec końcówkę hali, bo w powietrzu to wszystko się unosiło. Oczywiście te kobiety tym wszystkim oddychały. Wysiadało im to na płucach, na oczy. Kiedy dotarłyśmy na miejsce, przebywało tam mniej więcej 1000 dziewcząt. Niektóre wprost promieniały zdrowiem i miały ładną cerę. Inne były wygłodniałe i snuły się po zakładzie zgarbione, z gnijącymi zębami i bladością rychłej śmierci na twarzach. Te, które pracowały na zewnątrz, wyglądały zdrowo i rzeźko. Inne szaro, niczym żywe tryby jakiejś piekielnej machiny.
Pracowały od poniedziałku do soboty. Pobudka była zawsze o tej samej porze, bez względu na zmianę. Ta zmiana, która miała iść do pracy, otrzymywała skromny posiłek, na który najczęściej składało się coś, co miało przypominać kawę. Przynajmniej każda z więźniarek powołuje się, że jest to prawdopodobnie wywar z żołędzi. Oraz coś, co miało przypominać zupę z jakimiś warzywami, które czasami pojawiały się w środku. To jest koniec przydziału spożywczego na cały dzień pracy. Praca albo 8, albo 16 godzin, powrót do baraków i w tym momencie, jeśli była taka możliwość, otrzymywało się jeszcze jeden posiłek. Natomiast posiłki były uzależnione po pierwsze od dostaw, po drugie od humoru samych SS-manek. Też wprowadzany system kar, jeśli ktoś według strażniczki pracował za wolno, nie otrzymywał posiłku przez dzień, 3 lub tydzień po powrocie z pracy. Na samym początku, kiedy pracowały przez 6 dni w tygodniu, w niedzielę odbywał się tak zwany apel, gdzie musiały wysłuchać tego, co SS-manki mają im do powiedzenia, dlaczego tu się w ogóle znajdują. To bardziej chodziło o to, żeby stały w bezruchu godzinę lub 2 i słuchały reprymend na swój temat, natomiast wtedy miały 4 godziny wolnego w niedzielę. Wszystkie. I w momencie, kiedy były takie wolne, pomimo zmęczenia, organizowały sobie małe spotkania. Też doszło do tego, że zrobiły przedstawienie teatralne na jedną z wigilii, zrobiły sobie nawet sketch kabaretowy. Gerda Weissmann-Klein bardzo często o tym wspomina. Największą karą mogło być zesłanie do obozu koncentracyjnego, chociażby do Auschwitz. One raz na jakiś czas były poddawane badaniom lekarskim. Jeśli się okazywało, że po prostu są chore, niezdolne do pracy, no to wtedy były właśnie wysyłane do Auschwitz i tam wiadomo było, że czekała ich po prostu śmierć. Obsługiwałam jedną z maszyn. Myślałam, że nigdy się nie nauczę, jak na niej pracować, jak wiązać węzły, zanim szybko pracujące urządzenie zmiażdży mi palce. Najgorsza była suchość i ból gardła od unoszącego się w powietrzu kurzu i strzępków. Ale wolałam przędzalnię niż obóz, gdzie nikt nie miał pewności, co zdarzy się za chwilę. Co 2 miesiące dziewczęta z przędzalni szły na prześwietlenie. Za każdym razem u wielu z nich wykrywano gruźlice. Od razu wywozili je do Auschwitz. Próbowały przeżyć, jak każdy w tamtych czasach. Jeszcze do połowy 1944 roku, dopóki Deutsche Warenmanufaktur nie została przejęta przez obóz koncentracyjny Gross-Rosen, te kobiety nie chodziły w mundurach, nie miały naszywek, nie miały numerów. Dopóki jeszcze było to możliwe, mogły otrzymywać korespondencję, a nawet paczki żywnościowe od swoich rodzin zamieszkujących w Zagłębiu Dąbrowskim. No i zmienia się to dopiero w momencie, kiedy obóz zielonogórski przechodzi pod zarząd obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. I w 1944 roku doszło do formalnej zmiany nazewnictwa. Z obozu pracy stało się to obozem koncentracyjnym. Zmieniło się dowództwo, zmienili się SS-mani, w tym momencie SS-manki, które miały pilnować tych kobiet. Zmieniło się również drastycznie podejście i do więźniów, i do samej pracy. Już były traktowane jako typowe więźniarki z nadanymi numerami, funkcjonujące tak jak w obozach koncentracyjnych. To wszystko funkcjonuje. Zwiększono oczywiście wymagania dotyczące pracy, no bo potrzeby produkcyjne były po prostu coraz większe. Z żywnością było też już coraz gorzej, były większe kary. No i to jest ten najgorszy, najbardziej tragiczny moment pobytu tych kobiet w Zielonej Górze. Natomiast kiedy ich tydzień pracy zaczął się zlewać w jedno, kiedy przez 7 dni w tygodniu chodziły do pracy, bardzo często zdarzało się tak, kiedy już zaostrzyły się te rygory, że za posiadanie jakiejkolwiek racji żywnościowej groziła kara, jeśli jakąkolwiek znalazły. Dotarłam do historii, do sytuacji, kiedy mieszkańcy samego Grünbergu, wiedząc, co odbywa się tutaj, jak wyglądają baraki, starali się przerzucać posiłki. Natomiast jeśli to jedzenie zostało podniesione, za to była reprymenda. Można było też stracić życie za to, że miało się zbyt dużo niż reglamentowana porcja pożywienia. W pomieszczeniu przędzalniczym ujrzałam te dziewczęta. Żywe kościotrupy o żółtawo-szarej skórze rozciągniętej ciasno na wystających kościach policzkowych. W miejscu ich ust ziały szerokie, czarne dziury. Zęby im wybito lub zgniły. Biegały pomiędzy maszynami przędzalniczymi i łączyły zerwane nici cieniutkimi palcami. Ich wycieńczone oczy i opuchnięte szczęki kontrastowały z szybkimi nogami i zręcznymi dłońmi.
Kobiety, które pilnowały tych, które pracowały, wymuszały na nich posłuszeństwo siłą fizyczną, bardzo często karały za przewinienia, które praktycznie nie były możliwe do zweryfikowania. Uwielbiały budzić wszystkich o 4:30 i stawiać na apelach. Non-stop ponoć notorycznie liczyły swoje więźniarki i były wobec nich okrutnym wręcz oprawcą. Natomiast sytuacja zaczęła się zmieniać z początkiem 1945 roku, kiedy w Grünbergu coraz częściej pojawiały się hasła o tym, że czerwonoarmiści są jak najbliżej miasta. Więc zapadła decyzja, aby ewakuować obozy koncentracyjne, które znajdowały się na zachód od Wisły czy na wschód od Odry. Odra miała stanowić taką granicę zaporową, na której miano nadzieję zatrzymać Armię Czerwoną. No i ta siła żywa mieli po prostu dalej pracować na potrzeby III Rzeszy. Decyzja o ewakuacji zapada jesienią 1944 roku. Rozpoczynają się marsze śmierci, które słusznie zostają w ten sposób określone, no bo według różnych szacunków, dokładnych oczywiście nie ma, zginęło od 1/3, tak jak to widzi historyk niemiecki Martin Brostat, po połowę, jak widzi to historyk izraelski Jehuda Bauer, tych osób, które w tych marszach śmierci brały udział. Odbywały się w skandalicznych, tragicznych warunkach. Zima, często temperatury -20 stopni, drewniaki, jakieś najbardziej prymitywna odzież. Ta tragedia, ten marsz nie dotyczył tylko Żydówek polskich z Zagłębia Dąbrowskiego. O wiele więcej Żydówek, które brało w tym udział w tym marszu, pochodziło z Węgier, które zostały skierowane do prac przy kopaniu rowów przeciwczołgowych w okolicach Sławy Śląskiej, w okolicach tego naszego pięknego jeziora. Tam stworzono 2 obozy, Sława 1, Sława 2, mówiąc po polsku. I tam tych kobiet, jak się szacuje, było około 1700. Później, kiedy Armia Czerwona szła dalej na zachód, zdecydowano się wycofać te kobiety z okolic Sławy Śląskiej bardziej na zachód. No i to już jest znana historia, kiedy przez mosty na Odrze, przez Sulechów idą w kierunku Zielonej Góry, zamiast w prostej linii idą naokoło, to jest jakieś około 100 kilometrów. Dalej 28 stycznia te 1700 węgierskich Żydówek, poszacuje się, że to jest taka ilość, dociera do Zielonej Góry. No i na drugi dzień, 29 stycznia, razem z polskimi Żydówkami, które spędziły większość wojny w Zielonej Górze, zostaną wysyłane dalej na zachód. Faktycznie dzień wcześniej przypędzono właściwie więźniarki ze Sławy, które były w bardzo, bardzo złym stanie fizycznym. Pierwsze co zrobiły, to zaczęły włamywać się do szafek więźniarek grünberskich i próbować znaleźć tam jakiekolwiek pożywienie. Dziewczęta z Grünbergu były na tyle wystraszone, zobaczyły pierwszy raz więźniarki, które mają na nogach łachmany, które mają chodaki, które mają ogolone głowy i były wystraszone. Ta wizualizacja tego, co może im się stać, najbardziej je zmroziła, je przeraziła wręcz. W styczniu syreny trąbiły prawie codziennie. Pewnego dnia kierowcy rozmawiali podnieceni. Stało się coś naprawdę poważnego. Tamtej nocy kazali nam pozbierać swoje rzeczy. Dostałyśmy jedzenie, a potem zbiłyśmy się w kubkę i czekałyśmy. Mocno sypał śnieg. Po pewnym czasie usłyszałyśmy, że drzwi na dziedziniec otworzyły się z hukiem. Serce waliło coraz mocniej w oczekiwaniu. Rozpoczął się ostatni akt wojny. – 29 stycznia o poranku w pośpiechu niszczono dokumentację. 3 wozy z teczkami z rozkazami zostało wywiezione w nieznanym kierunku, prawdopodobnie do innego obozu, by tam dokonać utylizacji tych dokumentów. Na placu kobiety są najpierw podzielone na 3 kolumny ze względu na ich liczebność, ale stwierdza się, że trzeba z tego zrezygnować i ustawia się je w 2 mniej więcej tej samej wielkości. Największe rozbieżności pojawiają się, jeśli chodzi o liczebność więźniów, jeśli chodzi o stan początkowy. Ja powołałam się na źródła, które znajdują się w archiwum Yad Vashem, które dokładnie wskazują, że 700 kobiet znalazło się w pierwszej grupie, a 1300 w drugiej, tej, która wyruszyła na najdłuższy marsz. Pierwsza trasa liczyła ponad 500 kilometrów i ona prowadziła w kierunku obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen, a druga w kierunku obozu w Dachau i później się zakończyła w miejscowości Wolary w Czechach. I ona liczyła 800 kilometrów. To był właśnie ten najdłuższy marsz śmierci II wojny światowej. To była zima, mróz, głód, po drodze były morderstwa i trudno nawet sobie wyobrazić, że te kobiety musiały iść 500 czy 800 kilometrów. Tak naprawdę do końca II wojny światowej przy życiu pozostało
około 300 z nich. No to jest coś przerażającego. Ten pierwszy, natychmiast po opuszczeniu miasta, SS-mani i SS-manki rozkazują kobietom iść w najszybszym możliwym tempie i czerpią z tego dziką satysfakcję, żeby zobaczyć, w jaki sposób będą brodzić w śniegu, potykać się o własne nogi, albo czy w ogóle uda im się utrzymać tego rodzaju marsz. Mamy kilku strażników, którzy wręcz uśmiechają się na samą myśl o tym, że ten marsz nie będzie trwał długo, ponieważ więźniarki nie są w dobrym stanie fizycznym. W pewnym momencie każą też swoim więźniarkom biec. To mordercze tempo nakazuje im pokonywanie po 70 km w 2-3 doby. Mamy kilka momentów z zatrzymaniem się, chociażby w jednym z obozów w Gubinie czy w Cottbus. Zabranie stamtąd kolejnych więźniów, jakby prowadzenie tego marszu w stronę Bergen-Belsen. Każda z ewakuacji następuje w niewiarygodnym pośpiechu. Nawet kiedy niektóre więźniarki proszą o to, by je zastrzelić, by nie musiały się już z tym wszystkim męczyć, to otrzymują odpowiedź, że marsz sam w sobie jest dla nich karą i nie będzie się na nie marnować naboi. Jeśli umrą, to trudno. Jeśli nie, to muszą iść dalej. Prowadzone przez Niemców, można powiedzieć, że z bronią cały czas przy skroni, bo któraś nie wytrzymywała tempa, no to po prostu była zabijana albo umierała w rowie, czy ze zimna, czy z głodu. No i dlatego tak niewiele z nich przeżyło. Pomysł jest taki, by w Göteborgu załadować wszystkich do pociągu i stamtąd wywieźć do Bergen-Belsen. Tylko że kobiety zamknięte właśnie w tym wagonie najpierw czekają na odjazd przez 4 doby. Nie mają prawa stamtąd wyjść, nie mają prawa opuścić tego pociągu, tych wagonów, więc kiedy po 4 dniach dopiero ten pociąg ruszy i zatrzyma się w Bergen-Belsen po kilku kolejnych, po otwarciu wrót od tych wagonów dosłownie wysypią się ciała kilku więźniarek. Jedzenia zaczyna brakować tam na 3 tygodnie całkowicie, na 3 tygodnie przed wyzwoleniem w ogóle tego obozu. Natomiast ludzie są tak słabi, że nie są w stanie tam chodzić. Oni się już czołgają albo chodzą na czworaka. Kiedy obóz zostaje wyzwolony, wszystkie źródła mówią o tym, że tego samego dnia 16 000 osób po prostu umiera. Mówią, że są wolni i mogą sobie teraz na to pozwolić. Natomiast zarówno warunki, jak i szerzące się tam choroby i stan fizyczny tych więźniów powoduje, że pomimo natychmiastowej atencji medycznej większość z nich straci życie. Kobiety ze Sławy i z Grimbergu, które do Bergen-Belsen dotarły i przetrwały, to jest 7 kobiet z Grimbergu i 2 ze Sławy. Po świcie dostałyśmy po 3 porcje chleba, które pieczołowicie schowałyśmy w tobołkach. Gdy znalazłyśmy się na dziedzińcu, brama obozu była już otwarta. Kolumny dziewcząt ciągnęły się jak okiem sięgnąć. Pośród razów biczami i krzyków SS-manek podzielono nas na 2 transporty. Postawiłyśmy pierwszy krok. Pomyślałam sobie, idę na śmierć albo ku wyzwoleniu. Był ranek 29 stycznia 1945 roku. Maszerowałyśmy cały dzień. Druga grupa, której los był o wiele bardziej tragiczny, to było 900 Żydówek z tak zwanego obozu Sława 2 plus 400 polskich Żydówek z Deutsche Wollenwaren Manufaktury, też około 1300 osób. Druga strona marszu to wymarsz do Dachau. Tam wybiera się komendant Jaszke, czyli ten, który wypędził kobiety ze Sławy i doprowadził je do samego Grimbergu i on stwierdza, że będzie w tym momencie na czele tego marszu szedł. Pomysł jest taki, by wszystkich doprowadzić do Christianstadt, czyli do Krzysztowic obecnych, tam zapakować do wagonów i wywieźć do Dachau. Natomiast ten plan bardzo szybko się nie uda ze względu na to, że czerwonoarmiści bombardują absolutnie wszystkie tory, które znajdą po drodze, więc Jaszke musi natychmiast zmienić plan. Decyduje się, że dalej Dachau będzie jego miejscem docelowym, ale teraz trzeba będzie dotrzeć do tego pieszo. Pieszo muszą iść więźniarki, wszyscy SS-mani łącznie z nim będą korzystać z każdego możliwego transportu, który znajdzie się po drodze. I faktycznie rekwirują wszelkiego rodzaju wozy, samochody, w pewnym momencie dochodzi do kuriozalnych momentów, kiedy jeżdżą traktorami, czasami konno, byleby tylko się w tym marszu nie zmęczyć. Jeśli kończy się benzyna w danym pojeździe, po prostu porzucają go gdzieś i idą dalej. Marsz Jaszke jest niewiarygodnie skrupulatnie co do minuty obliczony. Łącznie z tym, że wyrusza się zawsze o tej samej porze jest postój, zawsze o 15:00, trwa równo godzinę. Natomiast jeśli po drodze
komendant poczuje się w obowiązku albo nagle stwierdzi, że ktoś nie dotrzymuje tempa marszu, dokonuje rozstrzeliwań. I pochowanie tych osób należy właśnie do więźniarek. Mają na to wyłącznie czas postoju, czyli tę godzinę. Jeśli nie zdążą, bez względu na to, czy są to 3 ciała, czy 40, zostają skazane razem z nimi i porzucone w miejscu, w którym ta tragedia się wydarzyła. Przejście tak naprawdę coraz bardziej zaczyna się komplikować i kiedy marsz dociera do Drezna, Jaszko wpada na pomysł, że przecież bombardowanie samego miasta może uratować go od jego problemów. Jeśli tym kobietom coś się stanie podczas tego marszu, to on już nie będzie musiał go kontynuować, więc wymyśla, że wszystkie wypędzi na jeden z mostów drezdeńskich, Karola Brücke. Sam ze Sussmanami chowa się w bezpiecznej odległości. Mamy 14 lutego. Miasto jest doszczętnie zniszczone ze względu na bombardowanie. Poza jednym miejscem, ponieważ na ten most przez całą noc nie spadnie ani jedna bomba. Wszystkie kobiety to przeżyją. Przyjmuje się, że 621 osób z tego marszu dociera do Helmbrechts. Tam są na tyle wykończone, że nie są w stanie pracować, więc gdzieś tam zalegają w jakichś barakach, które w tym obozie były przygotowane. No i w momencie, kiedy od zachodu zbliżały się wojska amerykańskie, mimo że już trzecia Rzesza się kończyła i każdy miał świadomość, że to już jest po prostu koniec, zdecydowano się zadać tym kobietom nowe cierpienie w rozumieniu, że to jest dalej siła robocza, która będzie wykorzystywana do walki III Rzeszy ze swoimi przeciwnikami. I 13 kwietnia 1945 roku pognano te kobiety w kierunku południowo-zachodnich Czech. Ostatecznie ten marsz, trwający 22 dni, zakończył się dla nich przede wszystkim w miejscowości Wolary. Szacuje się, że w przeciągu tych 3 tygodni tego marszu jakieś 275 kobiet, które po prostu nie przeżyły tego marszu. Cały czas mówię o szacunkach, bo trzeba mieć świadomość, że nikt takiej specjalnej dokumentacji wtedy nie przygotowywał. Część kobiet uciekło, część kobiet została uratowana przez jakieś tam osoby, które im pomogły, część jakoś tam przetrwała. No, historie są dość znane i z tych wspomnień można się sporo dowiedzieć. W każdym razie dla nich wojna skończyła się dopiero 5 maja 1945 roku, kiedy wyzwolili Amerykanie. Gerda Weissmann-Klein to bardzo ważna osoba, jeśli chodzi o pamięć o obozie koncentracyjnym w Grünbergu i o tym, co się stało, gdy został ewakuowany, o Marszu Śmierci. Dlatego, że to jedna z najdłużej żyjących byłych więźniarek. Zmarła w 2022 roku, miała prawie 100 lat. Po II wojnie światowej mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Wyszła za mąż za amerykańskiego żołnierza, amerykańskiego Żyda, który ją wyzwolił, można tak powiedzieć. I ona była w obozie w Grünbergu z 1944 roku właśnie do tej ewakuacji i przeszła cały Marsz Śmierci, tą najdłuższą trasę aż do Wolar w Czechach, która liczyła 800 kilometrów. Gerda Weissmann-Klein napisała taką książkę. Ona tam opisuje tą wojenną tułaczkę, dlatego że oprócz obozu w Grünbergu była też w innych obozach. I w tej książce są dosyć długie opisy właśnie tego, jak ten obóz w Grünbergu wyglądał, jak wyglądał sam morderczy Marsz Śmierci. Między innymi wiemy, jak wyglądała ta codzienność, ta przymusowa praca. Gerda Weissmann-Klein też w niezwykle taki prosty, ale taki literacki sposób opisuje, że z jednej strony mieliśmy w Grünbergu te piękne winnice, spokojne, zielone, a z drugiej mieliśmy to cierpienie. I kiedy się patrzyło na to miasto z boku, to nie można było przypuszczać, że gdzieś w tych fabrycznych budynkach się rozgrywa takie cierpienie. To było gdzieś ukryte przed światem, a jednak miało miejsce. My często przywołujemy w historii Zielonej Góry te momenty piękne. Mówimy o winiarstwie, mówimy o tych fabrykach włókienniczych, czy chociażby w zakładach Beuchelta, wiadomo, mosty, konstrukcje stalowe, a te epizody ciemne są w zapomnieniu i kilkanaście, kilkadziesiąt stron z książki Wszystko za życie to jest taki obraz, co też działo się w Zielonej Górze, co też się działo w tym nazistowskim Grünbergu. Pani Gerda Weissmann-Klein była bardzo aktywna. Bardzo często udzielała wywiadów, bywała w szkołach, opowiadała o tych wszystkich historiach. Niezwykle intensywnie spisywała zeznania i uzupełniała je. Miała też założoną swoją fundację, w której krzewiło się informacje nie tylko odnośnie Holokaustu, ale też jakby odnośnie mniejszości
wszelakich. I ona również została odznaczona pod koniec życia przez prezydenta USA Baracka Obamę Medalem Wolności, najwyższym odznaczeniem amerykańskim. Powymieniałyśmy kilka maili ze sobą i umówiłyśmy się na wywiad. Nawet w takiej formie pisemnej, krótkiej. Była osobą niezwykle ciepłą, zainteresowaną, dlaczego ja bym chciała zająć się tym tematem, że to jest cudownie, że komuś się chce, że nigdy nie miała przyjemności rozmawiania z kimś z Greenbergu, czy mogłabym jej wysłać zdjęcia. I jakby jej pierwszym zdaniem było, czy w Greenbergu dalej są takie piękne magnolie, bo ona pamięta, kiedy szła do lekarza, opisała konkretnie ulicę, czy one się tam dalej znajdują. I pamiętam, że wysłałam jej to konkretne zdjęcie. No wino troszeczkę się pozmieniało, ale kwiaty są dalej tak samo piękne. Niestety nie dane nam było porozmawiać na żywo. Pani Gerda zmarła w kwietniu, a byłyśmy umówione na wywiad dokładnie dzień później. W miejscu, gdzie mieszkały, gdzie były przetrzymywane więźniarki obozu koncentracyjnego w Greenbergu, dziś już nie ma śladów po tym obozie. Tych dawnych budynków już nie ma. Są markety, są zupełnie nowe drogi, ulice i tak naprawdę jest jeden ślad, który przypomina o tej dramatycznej historii. To jest tablica, która się znajduje przy skrzyżowaniu ulicy Wrocławskiej i Lwowskiej przy przedszkolu, która jest umocowana na takim granitowym postumencie. Ona została ufundowana przez Polską Wełnę w 1979 roku i znajdowała się na jednym z budynków Polskiej Wełny. I w 2009 roku okazało się, że wśród sterty gruzów, kiedy ten budynek zburzono, ktoś tę tablicę odnalazł. Dzięki akcji dziennikarzy Gazety Lubuskiej, dzięki władzom Zielonej Góry udało się tę tablicę przywrócić mieszkańcom, wyeksponować. To jest tablica, której tekst brzmi: pamięci kobiet polskich zamęczonych przez hitlerowców w chwili obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w latach 1944-1945, załoga Polskiej Wełny, Zielona Góra 1979. To jest bardzo porządna tablica. Można powiedzieć, że ona bardzo godnie upamiętnia więźniarki obozu koncentracyjnego, tylko jest jeden szczegół, który zwraca uwagę i historyków, i tych, którzy się tym tematem interesują. Mianowicie nie ma ani słowa o tym, że to były żydowskie więźniarki. A tak naprawdę te kobiety były w tym obozie koncentracyjnym dlatego, że były Żydówkami. I mimo, że brak słowa o tym, że to były Żydówki, kuje gdzieś tam, zwraca uwagę, to też jest takie przekonanie, że dobrze się stało, że ta tablica została wyeksponowana, bo w ogóle przypomina o tej bolesnej historii. I od 2010 roku, kiedy ona jest w tym miejscu, no to faktycznie tam można zostawić znicz. Tam też się zatrzymujemy podczas tych marszów pamięci, żeby oddać hołd tym żydowskim więźniarkom. Są kładzione takie kamienie, bo to w judaizmie jest na grobach, na macewach jest taki symbol, że się nie kładzie kwiatów, tylko się kładzie takie kamienie, więc te kamienie gdzieś można zobaczyć. Palą się czasem znicze, ale trzeba pamiętać o tym, że to były faktycznie polskie obywatelki, węgierskie obywatelki, ale Żydówki. Była to audycja Kamila Chybkiego, Najdłuższy marsz. Udział wzięli Aleksandra Mrówka-Łobodzińska, autorka książki One szły do maja. Historia najdłuższego marszu śmierci II wojny światowej. Nie znalazłam w żadnym z zeznań informacji o tym, jakoby te kobiety chciały się zbuntować. Znalazłam próby, jak próbowały sobie pomagać. Kiedy chciały wyrabiać za którąś normę, kiedy wiedziały, że któraś jest chora. Szymon Płóciennik, społecznik i regionalista z Zielonej Góry. W 1995 roku nakręcono taki film produkcji HBO, 40-minutowy dokument poświęcony życiu Gerdy Weissmann-Klein, głównie tym wojennym latom. Co ciekawe, on nie ma nawet polskiego tytułu. Angielski tytuł to jest One Survivor Remembers i ten film został nagrodzony właśnie Oscarem w kategorii najlepszego dokumentu krótkometrażowego. Jest taka zasada podczas Oscarów, że przemówienie musi być krótkie. A Gerda Weissmann-Klein jak podeszła do mikrofonu i mówiła przez około 2 minuty, co jest bardzo długo jak na tę galę. I nagrodzona owacją na stojąco, New York Times napisał, że to była jedna z najbardziej poruszających przełomów w ogóle w historii oscarowych. Andrzej Kirmiel, historyk, założyciel i pierwszy przewodniczący lubuskiej fundacji Judajka, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej. Tablica mówi o pamięci polskich więźniarek, które tam pracowały i cierpiały. Nie wspomina się ani słowem, że te kobiety były Żydówkami, no i
W jakimś tam sensie się zawłaszcza ich tragedię. Pamiętam czas, kiedy to się tam wszystko działo. Byłem już wtedy w Międzyrzeczu dyrektorem muzeum, ale utrzymywałem bardzo dobre kontakty z dyrektorem Toczewskim z Zielonej Góry. Pytałem go o ten napis. Sugerowałem w sposób jednoznaczny, że jeżeli już ta tablica się ma pojawić, to po prostu należałoby dać sprostowanie, ale odpowiedział mi wprost, że środowiska zbowidowskie w Zielonej Górze nie życzą sobie zmiany napisu i taki ma po prostu pozostać i być może kiedyś w przyszłości ten napis będzie mógł ulec zmianie. Mam nadzieję, że ta przyszłość już nadeszła. Wykorzystano wspomnienia Gerdy Weissmann-Klein, więźniarki obozu Grünberg i uczestniczki Marszu Śmierci w interpretacji Agnieszki Dyderskiej. Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód, styczeń 2025.